Cześć, witajcie w pierwszym odcinku Szybkiego Turysty. W tej serii będę dla Was recenzował, testował i sprawdzał motocykle szosowo-turystyczne, czyli takie, które najbardziej lubię. Na pierwszy ogień zapraszam, abyście zobaczyli sobie test i recenzję Hondy CBF 600 SA z 2007 roku w wersji PC38 na gaźnikach, która to jest moim motocyklem. Serdecznie zapraszam na ten odcinek. Sam motocykl był produkowany od 2004 do 2007 roku w dwóch wersjach. Pierwsza to wersja klasyczny Naked, czyli z okrągłą lampą, taką klasyczną, a druga to ta wersja dzisiaj prezentowana, czyli wersja w owiewkach. Niech Was nie zwiedzie to, że wygląda jak rasowy turysta, dlatego że ja dołożyłem mu szybkę turystyczną i dodatkowo deflektor, więc mnie akurat wiatr omija. Natomiast oryginalnie była tutaj dosyć niska półowiewka, która, umówmy się, była tylko ozdobą do tego motocykla, dlatego że przy prędkościach większych niż 120 km na godzinę zupełnie nie dawała sobie rady. Tak zresztą jak we wszystkich klasycznych motocyklach, bo tak należy określić ten motocykl. Jest to po prostu zwykły Naked z owiewkami. Motocykl najlepiej czuje się przy prędkościach od 80 do 140 km na godzinę. I to są prędkości, przy jakich się nie męczy, nawet jadąc na najwyższym szóstym biegu. Natomiast wszystko, co powyżej 140-150, czuć, że jest to po prostu dla niego za dużo. 78 koni, 57 Nm to wartości, jakimi cechuje się ten motocykl. Dla osób, które są początkujące, będą to w zupełności wystarczające wartości. Natomiast dla kogoś, kto jeździ już dłużej, no zdecydowanie więcej mocy będzie potrzebne. Ceny tych motocykli wahają się od 8000 zł, biorąc pod uwagę brak ABS-u, starszy model i większy przebieg, nawet do 14-15 tysięcy złotych, biorąc pod uwagę roczniki 2007, które mają kufry, ABS i niezbyt duży przebieg. Na motocyklu dosyć dobrze będą czuły się osoby, które są trochę niższego wzrostu, dlatego że kanapa jest na wysokości 785 mm, więc nie trzeba będzie drabiny, żeby na niego wejść. Jest to wspaniała propozycja dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z motocyklizmem. Motocykl wybacza wiele, ma ABS, jest dosyć niski, przewidywalny w zakrętach, nie zrujnuje Waszego portfela, no i oczywiście raczej nie zepsuje Wam się nigdzie w trasie, jadąc gdzieś dalej, więc jest doskonałym kompanem podróży. Motocykl został przeznaczony raczej do jazdy po mieście, natomiast dokładając do niego wysoką szybę i deflektor, można z niego zrobić towarzysza podróży nieco dalszych. W mieście moc jest zupełnie wystarczająca, 4,2 sekundy do setki przyspiesza ten motocykl, daje to dobry start spod świateł. Sam motocykl też jest wąski, więc dosyć łatwo przeciskać się jest nim między samochodami. Natomiast jeżeli chcemy go zabrać w dalszą podróż, dołożymy sobie kufry boczne i kufer centralny, no i biorąc pod uwagę namiot czy psiwór, no to waga zwiększa się o jakieś 40, nawet może 50 kg, co powoduje, że przy ostrych podjazdach w górę no trzeba redukować bieg niżej, bo naprawdę ten motocykl się męczy. I jest to jedna z niewielu wad. Patrząc na ten motocykl, można odnieść wrażenie, że czasu na jego zaprojektowanie starczyło tylko na przednią część, dlatego że całkiem nieźle wygląda, całkiem nieźle się prezentuje i tak został zaprojektowany mniej więcej dotąd do połowy, bo reszta pochodzi z modelu, który jest starszy, z Hondy CBF 500, która z kolei jest następczynią legendarnej cebuli, czyli Hondy CB 500. Przód wygląda całkiem nieźle, motocykl z boku prezentuje się też całkiem nieźle, natomiast to, co mamy z tyłu, no ludzie, którzy za nami jadą samochodami czy motocyklami, mogą odnieść wrażenie, że przed nami jedzie skuter, dlatego że ta zintegrowana lampa z tyłu wygląda jak w skuterach nieco nowszej generacji. Ten zestaw w zupełności wystarcza do tego, żeby zahamować tego potwora, nawet jeżeli jedziecie pełnymi kuframi i pełnym bagażem. Ten model jest wyposażony w ABS, co nie było seryjne w tym motocyklu. Trzeba było w latach jego produkcji dopłacić do tego 2000 zł. Natomiast sprawuje się bardzo dobrze. Ja chyba na asfalcie nigdy nie miałem nim jakiejś podbramkowej sytuacji.
Zwykle jak rozpędzę się u siebie na szutrowej drodze, dojeżdżam do mojej bramy, wjeżdżając już do domu, no to wtedy rozpędzając się hamuję. Czasami nie dam rady wyhamować, pojadę dalej, ale to oznacza, że ABS działa, całkiem nieźle hamuje. Piec pochodzi nieco ze starszego modelu z Hondy Hornet 600 i został wykastrowany do 78 koni. Jeśli chodzi o jego charakterystykę, bardzo dobrze sprawdzi się w rękach i nogach osób, które dopiero zaczynają przygodę z jednośladami, dlatego że w żadnym zakresie obrotów nie mamy absolutnie żadnej nerwowości. Osoby, które długo jeżdżą i jeżdżą na mocniejszych sprzętach, mogą odnieść wrażenie, że jest nieco nudny. Jeżeli chodzi o zawieszenie, z przodu mamy proste, teleskopowe, bez absolutnie żadnej regulacji, dosyć miękko zestrojone, więc przy ostrzejszym hamowaniu motocykl dosyć mocno nurkuje do przodu. Jeśli chodzi o tył, mamy sprężynę z amortyzatorem z możliwością ustawienia wstępnego napięcia, dzięki czemu możemy nieco regulować wysokość kanapy. Motocykl ze wszystkimi płynami waży około 213-214 kg razem z ABS-em, co biorąc pod uwagę ciężar maszyn w tej klasie, trzeba przyznać, jest to dosyć mało, dosyć dobrze będą czuły się osoby, które są niewielkiego wzrostu na tym sprzęcie i mają niewielkie doświadczenie, dlatego motocykl jest polecany jako pierwszy dla osób rozpoczynających przygodę z motocyklami. Sprawdzi się doskonale jako towarzysz dalszych podróży. Osobiście byłem nim w Austrii, w Alpach Austriackich i nad Morzem Czarnym i mimo tego, że mam 1,83 m wzrostu i dosyć mały kąt ugięcia kolan, to niespecjalnie na nim się męczyłem. Jest to motocykl wygodny. Jeżeli Waszym głównym założeniem jest to, żeby motocyklem przyszpanować, no to musicie odpuścić sobie ten model, dlatego że jadąc nim po mieście nikt nie zwraca na niego uwagi. Ten motocykl nigdy nie był w Polsce jakoś szczególnie popularny, ale trudno się dziwić, mając taką konkurencję, która jest zdecydowanie mocniejsza i ładniejsza, no była to wielka sztuka, no bo porównajmy go chociaż do Yamahy Fazer, która jest po prostu dużo ładniejszym motocyklem, ma 100 koni, jest dużo mocniejsza. Albo Suzuki GSR 600, które również ma ponad 100 koni. No czy chociażby do samego Horneta, który jest trochę mniejszy, ale również generuje moc 100 koni. Motocykl nie jest oczywiście pozbawiony wad. Jedną z niewielu jest boczna stopka, która ma taką dziwną wypustkę i naprawdę, żeby ją rozłożyć, a w szczególności jeżeli jest niesmarowana i nie psikana, na przykład WD-40, to naprawdę ciężko jest ją rozłożyć końcówką buta, bo wystaje taka mała kuleczka. Jak większość motocykli, który w czaszy ma dwie lampy, w tym również świeci się tylko jedna, co jest dosyć zabawne, bo osoby, które się nie znają na motocyklach, zawsze pytają się, czy nie spaliło mi się jedno światło w tym motocyklu. Korzystając z okazji, chciałbym wspomnieć o firmie, która mnie od niedawna wspiera, czyli o Medisky International. Jeżeli poszukujecie ubezpieczenia abonamentowego, zdrowotnego, to serdecznie zapraszam Was. Tutaj w linku na dole znajdziecie w opisie filmu link właśnie do ich strony, tego czego przygotowali. Znajdziecie to również tutaj po prawej stronie. Jest to oczywiście sprzęt jednoosobowy. W mojej ocenie absolutnie nie nadaje się do jazdy we dwójkę, nawet jeżeli ta pasażerka ważyłaby w okolicach 50-60 kg. Biorąc pod uwagę kufry, które tutaj zamontujecie, które zresztą mają specjalne wcięcia na nogi, tak żeby ta pasażerka czy pasażer mógł je na pegach tutaj postawić. Mimo tego motocykl absolutnie nie nadaje się do tego, żeby nim podróżować we dwójkę. Już z samym ciężarem kufrów, jak się jedzie, wszystkiego co jest napakowane, naprawdę motocykl dostaje zadyszki podjeżdżając pod jakieś serpentyny w górę, więc dodatkowo dokładając tutaj 50 czy tam 60 kg, no spowodujemy, że naprawdę będzie mu ciężko. Sprzęt nie zrujnuje też Waszego portfela, dlatego że spalanie mamy tutaj w okolicach 4,8 litra, nawet do 6,7, jeżeli ktoś ma trochę cięższą rękę. W związku z tym, że nie mamy tutaj jakiejś wielkiej mocy i dysponujemy jedynie 57 Nm, no to motocykl również łagodnie obchodzi się z naszym portfelem. Dużo wolniej zużyjecie tylną oponę, dużo wolniej zużyje się napęd, więc można powiedzieć, że dość łagodnie obejdzie się z Waszym portfelem. Jeżeli będziecie go traktować z należytym szacunkiem, serwisować i wymieniać olej zgodnie z interwałami w książce serwisowej, to na pewno odwdzięczy Wam się latami bezproblemowej eksploatacji.
Sama pozycja na motocyklu jest, no powiedzmy, prawie wyprostowana. Nie wygląda to tak dobrze jak w nowych motocyklach klasy 600, szczególnie tych małych turystach, więc mając 1,83 m wzrostu będziecie nieco pochyleni do przodu, ale moim zdaniem w ogóle nie przeszkadza to w dalszym podróżowaniu. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam Was serdecznie na następne odcinki Szybkiego Turysty. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Być może macie jakieś pytania, no to zadajcie je oczywiście w komentarzu na dole. A na dzisiaj dziękuję. To wszystko. Pa, pa.